Dostaliśmy od Rysia rybkę i ogórki kiszone na śniadanko. Chciałem zjeść. Mam jeszcze owoce. Rysiek zabiera nas na bazar. Jedziemy kupić sobie rybkę, warzywa i owoce. Tak, bo będziemy robić grilla dzisiaj. Ciesz się, że nie czujesz tego zapachu tutaj. To jest osełka do noży, tak? Do noży, które kroją mięsko na sushi. Tak, jak się robi sushi, to nóż się ostrzy skórą tej ryby. I powiedziała Asia, ja nie wiem, czy to prawda. To rekinki małe. Krewety. Płaszczki. To są rekiny? Nie, płaszczki chyba, widzisz? On pi một thằng ấy nó mang nhân pi một ở chắc 3 lỗ 7 đó phi 4 nè 3 lỗ ra nó mà cái 7 lỗ ra To jest pieprz. Tak, to jest pieprz. Bo Kambodża jest największym eksporterem pieprzu. Nie wiem czy największym, ale bardzo wysokiej jakości jest ten pieprz tutaj. Słyszałeś? Bardzo dobry pieprz. Đây luôn, còn làm món này 500 k luôn. Đó, mình chơi chân đó. Żabki. Ulubiona sprzedawczyni. Tak? No tak, oczywiście, ja wiem. Kupujemy, Asiu, pieprz? Tak, poproszę. To weź może tak, bo ja nie wiem jak się go je. Może wezmę dwa, bo ja nie wiem do rybki, no. Kupujesz rybkę, to pani ci ją zabija, patroszy i ściąga łuski. Czyli masz już wszystko przygotowane, pani ci wszystko oprawia. Nie musisz się niczym przejmować. A przede wszystkim nie musisz się martwić zabijaniem jej, bo z tym jest największy problem zawsze. Kto zatłucze karpia? Dla zainteresowanych 3 kilo świeżej ryby. Ile? 24 zł. 24 zł. Świeża, jeszcze na mnie się patrzyła przed chwilą. Fajnie, nie? Nie przedstawiłem Nampoj. Hi Nampoj. You going to show us a waterfall today? Yeah. Czy ty jesteś opiekunem? Ja jestem opiekunem. Ale wyszła taka sytuacja, że to dziecko nie ma nazwiska. To znaczy bardzo dobrze dla mnie, wiesz. Ja na przykład adoptować w tym wieku nie mogę tego dziecka. Nie ma takie prawo jest tutaj, że do 50 lat adopcja tutaj nie wchodzi w grę absolutnie. Wchodzi w grę tylko opieka nad tym dzieckiem, dlatego wiesz, do szkoły muszę, do urzędu pójść, muszę do prawników pójść, muszę to wszystko prawnie uregulować i wtedy, bo ona nie ma, bo ojciec jest nieznany w ogóle.
I jej nie nadano nazwiska, ona ma tylko imiona. Być może tak być, że ona będzie miała moje nazwisko, jako opiekuna, nie? Wtedy te wszystkie sprawy, te takie urzędowe, to będzie wszystko wtedy łatwiejsze, bo ja wtedy mogę jej wyrobić paszport. To jest sierota teraz, ona nie ma w ogóle, nie ma tam jakąś dalszą rodzinę, jakieś ciotki, ale te ciotki za bardzo nie chcą się nią opiekować i też od tych ciotek też muszę pisemną zgodę z kciukiem, że oni nie będą sobie rościć Kupa żadnych. roboty. To jest dość długa droga, ale ja z tym poradzę. Wychodziłem z gorszej Oczywiście, sytuacji. oczywiście, że tak. W dużym skrócie chodzi o to, że Rysiek stara się temu dziecku jakoś pomóc, zostać jego prawnym opiekunem, bo tutaj w Kambodży jest taki problem, jest to bardzo smutny problem. Bo tu jest tak, w Kambodży, jak i pewnie w wielu krajach azjatyckich, co? Hello! Że nie ma systemu emerytalnego i często całe rodziny nie mają żadnego źródła dochodu. Mają tam jakąś swoją działkę w domu, mają jedzenie, ale nie mają na rachunki, na rzeczy. I często jest tak, że rodziny wysyłają swoje córki do miasta, żeby zarabiały na rodzinę. A najłatwiejszym sposobem, żeby to zrobić, jest pójście do klubu. I tam przyjeżdżają biali mężczyźni, obcokrajowcy, no i kupują usługi tych dziewczyn. Khmerskie kobiety, jak się wiążą z mężczyznami, którzy tu przyjeżdżają, to też system jest bardzo bezpośredni. Kobieta mówi, że będę cię kochała, będę twoją kobietą, żoną, matką dzieci, tylko będzie cię to kosztowało na przykład $800 miesięcznie. Bardzo bezpośredni sposób, no ale w wielu krajach azjatyckich tak właśnie jest, bo rząd kładzie lachę na ludzi. Przejechaliśmy całą linię brzegową Wietnamu i nie pływaliśmy ani razu w morzu. A tutaj woda jest taka czysta, że aż szkoda nie pływać. You go first. You first. Very cold. Asia wskoczyła w koszulce i spodenkach, bo zauważyliśmy, że kobiety tutaj się nie rozbierają jak pływają i nie chcieliśmy, żeby ktoś się poczuł urażony. You're monkey. Two monkeys. Monkey. Dzieciaki sobie przyszły popatrzeć, co to za dziwne człowieki przyjechały tutaj z wielkimi nosami, jakieś coś im na twarzy rośnie, bo Khmerom też rosną brody? Takie, wiesz, nie takie gęste jak my, tylko takie, wiesz, takie pojedyncze, widać, że pojedyncze te włosy. Do mnie jak podchodzili Wietnamczycy, to tak podchodzili do mnie tak. Ło, ile ci to zajęło rośnięcie? Ja mówię, no parę miesięcy. On mówi, ja bym musiał całe życie zapuszczać i takiej bym nie miał. Bo im nie rosną tutaj po prostu włosy. U nich nie ma żadnych tajemnic, jak wiesz, jesteś wiesz, bardzo blisko jakiejś tam osoby, nie ma żadnych tajemnic, żadnych tematów tabu, nic, bo oni o wszystkim, dokładnie o wszystkim rozmawiają, o najdrobniejszych, intymnych rzeczach, oni o wszystkim rozmawiają. Dla mnie to było bardzo dziwne, wiesz, bo wiesz, my jesteśmy wychowani tam w tej kulturze polskiej, to tam niektóre tematy po prostu się nie porusza tych tematów, bo to wstydliwe, tak, bo nie tak. wypada, bo Nie chce to się głupio, chwalić niektórymi no nie? rzeczami. Coś takiego. A tu nie ma czegoś takiego. Tu po prostu się rozmawia o wszystkim. Dziewczynka bardzo niedawno została, od niedawna jest sierotą, można powiedzieć, i widać, że brakuje jej takiej kobiecej energii, dlatego jak tylko może spędza sobie czas z Asią. Tam tata mówi, że ja idę z Asią teraz się bawić. Więc chyba ewidentnie brakuje takiej kobiecej energii. Mi czasem też brakuje kobiecej energii. A po khmersku pies to czkaj. Ale fajnie.
kupujemy haracz dla małp. Pojedziemy w miejsce, gdzie są małpy, a że małpy to pały, to trzeba im dać haracz. Nie zatrzymał, bo mu tak pokonał. Muszę się zatrzymać i rura. Pomóc ci? Asia making friends! Krzysiek jest naszym lokalnym przewodnikiem. Tak jest. Żaden samochód tak szybko nie jeździ, jak on żyje. Człowiek turbo! Turbo! Poszła fama, że przyjechali ludzie i dają za darmo banany i zobaczcie, co się dzieje. Po prostu są wszędzie. Daję, patrz, tutaj ziomeczku, patrz, widzisz? O. Tutaj widać, że jest taka hierarchia, że są takie większe małpy rządzące i po prostu gonią te mniejsze i te mniejsze tak troszeczkę skomlą, żeby im dać. No i są kobiety z dziećmi. Pani ma dziecko na brzuszku. No i teraz się chce dać takiego bananka takiej pani. Mordy? Chodź mordo, chodź. Skoczyła, Patryk, nie widziałeś tego. O Jezu, taka malutka. No są bardzo nieufne w stosunku do człowieka, widać. Tak nie chcą za bardzo podejść i wziąć bananka z ręki. To miejsce, w którym jesteśmy, znajduje się w górach i to są opuszczone domy bogatych ludzi, którzy tutaj mieszkali podczas ludobójstwa tam w latach 70. podczas Czerwonych Khmerów. I jest bardzo dużo tutaj w okolicy opuszczonych budynków jak ten. No była to cała czerwona rewolucja i ludzie po prostu stąd spierdzielali i te budynki zostały jako takie pustostany. Był sobie taki ziom, który się nazywał Pol Pot, który doszedł do władzy i chciał wprowadzić tutaj komunę. Żeby to zrobić, to trzeba wybić inteligencję. Czyli nawet zabijali ludzi, jak nosiłeś okulary, to od razu szedłeś do obozu śmierci, bo to znaczyło, że jesteś inteligentny. I zginęło tutaj bardzo dużo ludzi. To ludzie ginęli w milionach. No ładne tutaj mieli widoczki. Patrz, co tu się dzieje. Pagoda, w której się aktualnie znajdujemy, nazywa się Świątynią Pięciu Łodzi. Czytałem przed chwilą tam na znaku informacyjnym, że był sobie jakiś książę, nie było za bardzo opisane, kim on jest. Był sobie ziom, który przyjechał tutaj wyrwać księżniczkę, która nazywała się Nagani. W ramach jakby sojuszu i udowodnienia swojej wartości przywiózł 5 łodzi wypełnionych skarbami na znak sojuszu. Klasyka, jeżeli chodzi o wyrywanie duperek.
Robimy sobie Zasią właśnie pierogi w Kambodży. I nam kogut wszedł do domu. Zaraz na rosół. Dawaj, zrobimy rosół tutaj zaraz. Tutaj proszę ładnie dziobać sobie rzeczy. Ja tylko sprawdzam, czy jest, Patryk! czy jest dobrze posolone. Dobrze jest posolone. Nam pomaga nam lepić. No to nie, wiadomka. Teraz będzie dobre. Sao mi vậy? Tak to się tutaj robi, a nie tam się cackasz z ciastem. I tak, praktycznie każde piwo to jest wygrana, zobaczcie. Praktycznie każde. To znaczy, że piwo kosztuje 50 groszy, a da się jeszcze wygrywać dolary. Zobacz. $2 tutaj jest. Krzysiek wczoraj wygrał 5, 100 chyba można wygrać. Piwo po 50 groszy, jak niebezpieczne jest to narzędzie w moich rękach. Kto mnie zna, ten wie. W sumie pokazuje nam, jak to się powinno robić, a nie. Rysiu będzie łowił rybki dzisiaj. Kupił specjalnie wędkę. Już wszystko założone, gotowe. Słuchaj, wiesz co? Teraz zmieniłem wędkę na taką, to jest taki pocket kołowrotek. Tamto miałem dużą wędkę i duży kołowrotek. Najprawdopodobniej, nie, raczej na pewno wzięła taka ryba. Tutaj na rzece? Nikt tego nie widział, także mogę pokazać, że to była taka. To była taka ryba, no tak. I są na to dowody, jest na to świadek. Jest tutaj z nami Khmer, który rozmawia po polsku. Nazywa się Pol. Lecę wam go przedstawić właśnie, bo tutaj byłem. Mogę cię nagrać? Tak? To jest Pol. Cześć. Cześć. Pol jest No trochę mam trochę oko trochę zmęczony. zmęczony. Nie dostałem alergię, atakuję. Dobra. Pol rozmawia po polsku. Zajmuje się uczeniem języka, tak? I wycieczki męskiego. Tak. Fajnie jest pogadać sobie. Mieszkał 15 lat w Polsce. Tik. Proszę, zobacz jaki elegancki nampoj nam ulepiłam. Nampoj? Wow. No tak. Proszę bardzo. I tak to się nam toczy. Village life. Wiecie, ja się troszkę boję, że stąd nie będę chciał wyjechać. Ani à? Tak. Okay, Okej? Very good. Kambodża się sama nie zobaczy, ale z drugiej strony tu jest też Kambodża. Bardzo dużo nam się trafiło dolarów i taki się tutaj zwyczaj zrobił, że wszyscy, którzy wygrywają dolary, to Nopoj oddają te dolary. Ona za to wymienia na pieniążki i idzie na bazar i kupuje sobie sukieneczki. I tutaj jest $10 i dziewczyna ma na swoje wydatki. Happy! 18, 17, 17, 16, 16, 17, 18 i 16, 17. 68 pierogów! Prawdopodobnie. To policzy. Ale będziemy mieć wyżerko teraz. Wow. Pierogi wielu ludziom zawsze kojarzą się z domem. Tam mama zawsze lepiła. No i my teraz, jedząc pierogi pod bananowcem, pozdrawiamy mamy. Pozdro mamuś. Tak, mamo, pozdro. Dzięki. Bardzo was kochamy i za wami tęsknimy. Mamo, dzięki, że umiem lepić teraz. Kochamy. Jest cudownie zjeść pierogi w Kambodży. Ja zamiast serduszka mam tutaj pieroga w środku. Nawet mam tatuaż z pierogiem. Jestem pierogiem. Oczarowany. Uświadom to sobie. No i teraz
po jedzonku leżakowanie, odpoczynek i będziemy sobie szli na kajaczki. Village Life. The John B. sailed, the John B. See how the mainsail, see how the mainsail. Call for the captain ashore. Let me go home, let me go home, let me go home. I wanna go home. I wanna go home. Why don't you let me go home? Well, I feel so break up. I wanna go home. I want to go home. Now hoist up the John B. sails. See how the mainsail set. Call for the captain ashore. Let me go home. Let me go home. Let me go home. Let me go home. I wanna go home. Why don't you let me go home? Well, I feel so break up. I wanna go home. I want to go home. Co to za diabeł? Nie wiem właśnie, wiem gdzie jest, wiem gdzie siedzi, bo tam się rusza, ale jest za krzakami, wiesz? To ptak. No właśnie, nie wiadomo. Ty dawaj Shazama. Nie, bo jak nie ściągaj, nie ściągaj. No czekaj, Od spodu ją nagraj. no nie, trzeba to, jak to się ściąga? Nie, bo nie wiadomo co, skoczy zaraz na nas. O, wow. Ej! Tak się chłopaki bawią już w niedzielę od rana. Ten chłop ma 65 lat. Jaki wariat. Ja, jak będę duży, to zostanę ryśkiem.